doszło do poważnej awarii instalacji elektrycznej i chyba tak w porę, że tak powiem, zostało ugaszone, czy albo zgasło samo. Tak jak widać, o, siłownik, użyskowanie siłownika, amortyzacji, tutaj wahacz prawa strona, tu już nie istnieje. Witam serdecznie, warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Fendt 936, maska do góry, 2008 rocznik. Dokładnego przebiegu nie podam, ponieważ w tej chwili nie działa instalacja elektryczna, więc licznik jest nie do odczytania. No, ale myślę, że to ma gdzieś około 13 000 godzin, bo w 2022 miał 11 000 gdzieś tam w połowie roku. No tak może mieć około 13 w tej chwili. No jak widać, tutaj jest kabina wybebeszona całkowicie praktycznie, no bo tutaj mamy taką tu sytuację, że ładowarki Wacor, maszyny tworzone z pasją przez zespół niemieckich inżynierów z 50-letnim doświadczeniem. Doszło do poważnej awarii instalacji elektrycznej. Elementy popalone, wiązka praktycznie do wymiany. Tutaj wewnątrz kabiny to trzeba wszystko tutaj powymieniać, nie wiadomo czy... tu jest centralka elektryczna, to nie jest moduł, to jest centrala elektryczna. Moduł jest tutaj. No, szyby trochę dymne się zrobiły. Nie trzeba ich oklejać folią, już są ciemne. No ale to się umyje, wyczyści. Troszeczkę tutaj innych jeszcze rzeczy się przy okazji poniszczyło, no bo plastiki, takie rzeczy też tutaj niestety do wymiany. No i na to akurat może klienta nie będzie aż tak boleć, no bo jest polisa, ubezpieczony był, więc tutaj raczej go to nie zaboli. No, widać jakie tutaj okopcone elementy, no ale to trzeba tutaj teraz porobić, powymieniać, no i będzie ok. No czekamy właśnie za wiązką, znaczy myślę, że dzisiaj ją dostaniemy, bo była zamówiona. Tu jest informacja, że wiązka już dotarła, no i później zabierzemy się za wymianę tej kompletnej tej wiązki przewodów elektrycznych wewnątrz kabiny, bo tu już się nic nie uratuje, tak jak widać potopiło się na maksa. No ale przy okazji, jak już ciągnik stoi na warsztacie, klient też prosi, żeby go tam przejrzeć. O, płytka mikrobezpieczników stopione. No poszło i chyba tak w porę, że tak powiem, zostało ugaszone, czy albo zgasło samo, no bo być może wtedy by taki ciągnik już przestał istnieć, no bo naprawa byłaby już nieopłacalna, no bo gdyby tutaj spaliła się całkowicie kabina i tak dalej, no to wtedy już jest, pewno byłaby szkoda całkowita i ciągnik byłby skutecznie usunięty ze stanu mechanizacji klienta, ale no tutaj to da się zrobić, także do naprawy. Ale przy okazji właśnie, jak już klient prosił, to żeby przy okazji, jak już jest na warsztacie, też przejrzeć inne rzeczy, zwłaszcza zawieszenie przedniej osi. No to teraz właśnie tutaj a propos zawieszenia przedniej osi, no to jest w dosyć, bym powiedział, tragicznym stanie. Tutaj muszą mi troszeczkę pomóc. Tak jak widać, o, siłownik, użyskowanie siłownika, amortyzacji, tutaj wahacz prawa strona, tu już nie istnieje. MultiOne, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób naraz. Tutaj mamy tam góra, też w zasadzie nie istnieje. Tak jak tutaj, tak samo wahacz tutaj, zawieszenie wahacza wmocowane do obudowy przedniej osi też w zasadzie jest do zrobienia, także na pewno z tej prawej strony to mamy praktycznie całe zawieszenie do zrobienia, łącznie tutaj końcówka drążka kierowniczego, końcówki się akurat da regenerować i tutaj raczej nie będziemy zakładać nowej końcówki, tylko zregeneruje się, no ale tutaj te pozostałe rzeczy, czyli łożyskowanie, to wszystkie rzeczy będą do porobienia. Coś, o czym klient nie zgłaszał, a tutaj widać ewidentnie wyciek. Mamy tutaj siłownik układu kierowniczego,
jest wyciek na pewno na zewnątrz, ale prawdopodobnie jak na zewnątrz, to pewno do środka, więc wtedy ubywa olej z układu hydraulicznego, a przybywa oleju w przednim moście. No i tutaj, o, jeszcze tutaj jest też, tu widać, też jest luz, to wszędzie wszystko, no lata. Ja myślę, że to ciągnik jednak dosyć dużo pracuje w transporcie, co by tak by potwierdzało, że ta prawa strona jest w znacznie gorszym stanie, bo lewa nie jest w takim tragicznym stanie. No bo mamy, po prawej stronie mamy nierówne pobocza. Ciągnik dosyć często niestety musi jechać tym poboczem, prawym kołem po poboczu. No i wtedy tutaj to zawieszenie bardzo cierpi. Z lewej strony też jest do przejrzenia, ale tutaj aż takich luzów nie widać, żeby aż tak było tutaj zużyte, ale tutaj prawdopodobnie wystarczy wymienić łożyskowanie na górnym wahaczu, tutaj przy obudowie przedniego mostu i będzie kolejna, ale to też kwestia rozebrania, chociaż jak rozbierzemy, to prawdopodobnie trzeba tak będzie tu wszystko dokładnie jeszcze zweryfikować i może za jednym razem porobić komplet, niż robić to na raty. Tu będzie jeszcze jakieś wycieki, tu jest akurat zawór amortyzacji przedniej osi, akumulatory olejowo-gazowe i trzeba, tu już kolega podpowiada, że praktycznie obydwa nie trzymią, czyli nie ma ciśnienia gazu, natomiast jest uszkodzona przepona i olej przedostaje się na stronę gazową, czyli w zasadzie tego się już nie da uratować, no bo jeżeli nie ma ciśnienia i jest uszkodzona przepona, no to w zasadzie akumulatory są do wymiany, no i trzeba będzie je też tutaj wymienić. Niestety to się troszeczkę tutaj tych kosztów nazbiera, no ale z drugiej strony no, trzeba to będzie zrobić, no bo wypuścić, no to tak po pierwsze bez amortyzacji jeździć ciągnikiem 50 na godzinę po drogach to jest już trochę mało komfortowe, no i w zasadzie no, po to jest ta amortyzacja, żeby właśnie z niej korzystać, żeby z niej korzystać musi być sprawny. Tu widzimy też tutaj zmurszałe, popękane osłony gumowe na siłowniku przedniego tuza. Też raczej trzeba będzie to wszystko tutaj powymieniać, no bo tutaj za chwileczkę piasek się dostanie i porysuje nam tłoczyska. Jak porysuje tłoczyska, no to za chwileczkę będzie wyciek z siłowników, także też tutaj to jest na pewno do zrobienia. Czyli mamy zawieszenie praktycznie całe do porobienia z przodu. Mamy siłownik układu kierowniczego, mamy też tutaj te osłony do porobienia. Jeszcze jest zawieszenie kabiny, które też tutaj na teraz nie pokażemy. No ale to klient zgłaszał, żeby tam sprawdzić, bo chyba już pukało to zawieszenie kabiny i zawieszenie kabiny też do zrobienia. Mamy blok układu hydraulicznego, główny zawór priorytetowy do góry. No i pod spodem już sekcje od hydrauliki, pozostałe są z tyłu na tylnym mostem. Tutaj gdzieś się coś pojawia, jakiś nieduży, ale coś tu się poci przy chłodniczce oleju. Też myślę, że trzeba tutaj zobaczyć, co tutaj się dzieje. Ciągnik nie był umyty, no bo był wepchnięty, tak jak przyjechał kiedyś do warsztatu na samochodzie, został po prostu tylko wepchnięty, no bo miał przyjechać, no tylko, albo aż no właśnie na naprawę instalacji elektrycznej, no i się okazuje, że będzie troszeczkę więcej do porobienia, no ale to jakoś z tym musimy też poradzić, żeby to potem oczyścić. Nam aż ten brud może aż tak bardzo nie przeszkadza. Pewnie, że jeśli naprawia, lepiej jak to robić, żeby to było czyste, no ale czasami nie ma innego wyjścia, jak rozebrać nawet brudny i potem ewentualnie niektóre elementy, które trzeba, no to co umyć. Wiadomo, jak wymontujemy siłownik, to sobie umyjemy i nie będzie z tym problemu, a resztę chyba na koniec trzeba będzie trochę odświeżyć, żeby nabrał no, trochę lepszego widoku. Jeszcze jak tam mówimy, będziemy robić tą instalację elektryczną, no to te szyby wewnątrz też trzeba będzie umyć. Jak widać, tu obciążnik zdjęty, też z tym obciążnikiem troszeczkę się namęczyliśmy. Jak widać, te obciążniki są montowane na takich stożkach, no i jak nie jest to zbyt często ruszane, no to później jest problem, żeby to sami ten obciążnik odkleić od tej tutaj tarczy. No i tutaj czasami się zdarza, że zdarzało nam się, że te śruby nawet pękały przy odkręcaniu, no bo też gdzieś tam rdza chwyciła. Tu też widać tej rdzy jest dosyć dużo, ale śruby akurat
przeżyły, natomiast no, był tu problem ze ściągnięciem obciążnika i trochę tak siłowo trzeba było z nim postąpić. Z tyłu tak to wygląda. Zawory hydrauliki zewnętrznej mamy z tyłu. Ciągnika troszeczkę gdzieś tu ocieknięty i też by trzeba tutaj to poweryfikować, umyć. No ale mówię, tak jak ciągnik nie jeździ, trochę problem jest potem na myjnie i na warsztat. A tu jak przyjechał, to był po prostu zepchnięty z samochodu i wepchnięty do warsztatu, żeby tutaj zweryfikować i do ubezpieczalni podać jakiś tam kosztorys. No a inne rzeczy to mówię, to już przy okazji wychodzą takie różne niespodzianki właśnie pod tytułem zawieszenie przedniej osi. Komfortowe, bo naprawdę komfort jazdy jest dosyć duży w tym systemie zawieszenia przedniej osi, natomiast no, jest to dosyć element, który no, dość często trzeba tutaj zajrzeć i pewne rzeczy powymieniać. Masa razy prędkość niestety i nierówne drogi robi swoje, no więc to później się to wytłucze. No, lepiej jak to się w porę zauważy, wymieni tylko na przykład łożyska, niż gdyby, tak jak już kiedyś to wspominałem, mieliśmy przypadek, że trzeba było wymienić obudowę przedniego mostu. Z powodu tam ktoś nie dopatrzył, później wyrwało mocowanie śruby z przedniego mostu, te czopy są mocowane do obudowy, no i trzeba było całą obudowę też wymieniać, a wtedy to już niestety są dużo większe koszty. Tymczasem serdecznie dziękuję. No jak porozbieramy pozostałe elementy, to oczywiście pokażemy, jak to wygląda i jak wyglądają poszczególne części. Do usłyszenia w następnym odcinku. Promocja firmy Korbanek. Szukaj linku w opisie i komentarzu pod filmem. Kliknij i odbierz nagrodę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy.